Welcome to Poland. Thank you. Metody treningu papug stosowane przez Barbarę przedstawiliśmy Państwu w naszym poprzednim filmie o niej. Stosuje ona techniki oparte na bezsiłowym treningu i pozytywnym wzmocnieniu. Kiedy nagradzamy zwierzę za dobre zachowanie, powtarza ono to zachowanie w oczekiwaniu na kolejną nagrodę. We go. There's negative reinforcement and positive reinforcement. Unfortunately, with negative, we're removing something the animal doesn't like to increase behavior. So the example with parrots, if I wanted this parrot to get on my hand, I could push into his chest, and this he doesn't like. He doesn't like me pushing into his chest. So he would step up to avoid this pressure on his chest. With positive reinforcement, we're adding something the animal likes to increase the behavior. So for the same behavior, I would hold my hand still, and if the bird moves towards my hand, I would give him something he likes, like a food treat. So remember I said reinforcement increases, so the bird is doing the behavior over and over again to get a desired consequence. Podstawową techniką, którą Barbara poleca na początek treningu, jest nauka targetowania, czyli skierowania ciała zwierzęcia w stronę targetu. Target to długi wskaźnik, często zakończony kolorową kulką. Targety bywają też zintegrowane z klikerem, który służy do podkreślania dobrze wykonanej przez papugę czynności. Przy nauce targetowania uczymy papugę dotykania dziobem targetu, a więc nie używamy siły. Target można stosować nawet, gdy papuga jest zamknięta w klatce. It's a nice behavior because it gives us a way to move an animal voluntarily without having to force them or touch them. Podczas warsztatów Barbarze udało się wytrenować reagowanie na target przez rudosterkę, będącą własnością jednego z uczestników warsztatów, która nigdy dotąd nie była trenowana. Perfect. That's exactly what we wanted. Did you notice how he deliberately touched the ball instead of just looking for the seed? That was our first real touching of the target. Barbara udała się też z uczestnikami warsztatów na teren warszawskiego ogrodu zoologicznego, gdzie podjęła też próby nauczenia reagowania na target papug kea, kakadu i pelikanów. Jak pewnie Państwo zauważyliście, w każdym z tych przypadków Barbara stosuje pozytywne wzmocnienie, którym najczęściej są przysmaki. W przypadku papug były to ziarenka słonecznika, ale każde ziarenko Barbara rozdrabniała na mniejsze kawałki. So that's my first step. A third of a sunflower seed is fine for this little guy. Even smaller is better. I was breaking up the food items into small pieces so that we can get more repetitions before he gets full. Oczywiście, żeby papuga była chętna do ćwiczeń, musi być głodna. Papugi w ogóle nie powinny być przekarmiane. I also wanted to show people just about how much food I normally give my parrot. The amount I give him is about what he can eat in a day. A lot of times people are having a hard time getting started because they can't get their parrot to take a treat or any other kind of reinforcer. Now, one of the things that I do when I'm going to train a new behavior is I like to have a training session before I give my birds breakfast. And that's because they're likely going to be a little more interested in treats at that time. Ulubione przysmaki naszej papugi odkładamy do treningu. Save your favorite foods for training. Tak, żeby w sumie nasza papuga zawsze otrzymywała swoją dzienną porcję wszystkich składników. Animals will still get that part of the diet. They'll just get it for training sessions. Niestety, podczas treningów ptaków do widowisk rozrywkowych, te, które nie wykonały zadania, nie otrzymują swojej dziennej porcji. Metodą właśnie najprostszą to jest głodzenie, no i niestety to jest stosowane. I coś, co przypuszczałam, ale nie miałam na to dowodów, zostało to powiedziane i bardzo dziękuję za to pani Barbarze. Naprawdę jestem wdzięczna, bo po prostu wiemy kolejną rzecz. Mamy dowód od osoby wiarygodnej, że takie rzeczy się dzieją i że trzeba je zwalczać. Ale nie tylko jedzenie może być pozytywnym wzmocnieniem. Many people want to use food, but their animals don't have attention for food. Ta papuga na przykład uwielbia bawić się plastikową butelką i zrobi za to wszystko. A ta z kolei kocha drzeć ręcznik papierowy na kawałki.
So whether I use a food item that the parrot likes, a toy item that the parrot likes, our attention, a scratch on the head, all I'm doing is taking advantage of things that already exist in the environment to influence animal behavior. A więc dowiedzieliśmy się, jak motywować papugę do treningu i czym można ją motywować. Poprzez pozytywne wzmocnienie można nauczyć też papugę zajmować określoną pozycję, a nawet rozróżniać kolory. Yellow. Good. Blue. Good boy. Ale w jakim celu Barbara uczy papugi różnych sztuczek, jak na przykład ta zabawa w otwieranie skrzynki pocztowej? I dlaczego uważa, że ma to takie znaczenie? Good. You want to put your wings up? Good. Sometimes people like to call those stupid pet tricks, but to be honest, those are really helpful behaviors to train your parrot. Według Barbary każdy trening z pozytywnym wzmocnieniem buduje zaufanie między papugą a opiekunem. A dzięki temu łatwiej wytrenować ją również do bardziej użytecznych czynności, jak na przykład wchodzenia na rękę czy na żerć, schodzenia z ramienia, aby nie trzeba było ściągać jej siłą, podawania łapy do przycinania pazurów, wchodzenia do klatki czy do transportera. Wchodzenie na wagę w celu zważenia, owijania w ręcznik, kiedy trzeba zawieźć ją chorą do weterynarza, pobierania leku ze strzykawki, What's that fun? pozwalanie na robienie zastrzyków, czy nawet inhalacji. Wiemy już też, jak pomocny w treningu jest target. And you can use it if your bird doesn't know how to step up on your hand. Or maybe tries to bite you and is aggressive. It's a great way to train your bird to move. Tak, nie przesłyszeliście się Państwo. Zdaniem Barbary, za pomocą targetu można rozwiązywać również problemy behawioralne. Jeszcze jedna uwaga. Targetem może być też przysmak ukryty w zamkniętej dłoni. Personally, I think it's a great way to train. Makes your parrot feel good, helps develop a wonderful bond and relationship with your animal, and you'll get great behavior over and over and over again in the future. Much better than trying to force your animals where you get fear responses and aggressive behavior. I'd much rather be my parrot's partner, my parrot's friend, than be my parrot's boss. Te problemy, które były tutaj omawiane, akurat dotyczyły mojej papugi. Mam kakariki i mam problemy związane z zachowaniami agresywnymi i otrzymałem bardzo właściwie dużo informacji, które pomagają wytrenować mojego pupila. Mamy tam problem z agresywnością u papugi, więc jak najbardziej taki wykład odnośnie tego zachowania był bardzo nam potrzebny. No, można powiedzieć, że tym głównym składnikiem jest to, żeby budować zaufanie u papugi, czy to jedzeniem, czy właśnie jakimś bodźcem, zabawką. Myślę, że właśnie tutaj to zaufanie jest taką podstawą, żeby oswoić ptaka. Tak naprawdę większość z tych rzeczy to się, jak się okazuje, są proste rzeczy, na które się nie zwracało uwagi wcześniej, bądź się zwracało, ale wykonywało w niewłaściwy sposób, bądź też nie w 100% się to wykorzystywało, więc na pewno jest to do wykorzystania w domu od zaraz. Nie zabrakło także wspólnego pamiątkowego zdjęcia i certyfikatów o odbyciu warsztatów przygotowanych przez organizatora, firmę Etoplanet, której misją jest poprawa relacji człowiek-zwierzę poprzez komunikację i trening. I mamy nadzieję, że nie były to pierwsze i ostatnie warsztaty z Barbarą w Polsce.